Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Dzisiaj vlog specjalny. Dzisiaj będziemy przeprowadzali wywiad z Michałem, właścicielem Voodoo House Resto Bar i centrum nurkowego. Dumnie powiewa polska flaga na wejściu. Moja bestia jest już zaparkowana. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy materiał. Myślę, że wielu się spodoba. Padnie wiele odpowiedzi na ciekawe pytania na pewno. O, jest i Michał już czeka. Siema. Dobry, Dzień witam. dobry, witam prezesa. Zajmiemy sobie jakieś miejsce, usiądziemy i pogadamy trochę o tym, jak się prowadzi biznes na Filipinach, o pozytywnych rzeczach i o negatywnych, jeżeli chodzi o Filipiny. A tu mamy typowy filipiński transport przy okazji. Dobra, idziemy gdzieś usiąść i przechodzimy do rozmowy. Dyktafon masz włączony? Mam włączony dyktafon w telefonie. Klapsa robisz? Nie, no wiesz, to będzie ci łatwiej potem zgrać się wszystko, nie? Będziesz widział, od którego momentu zacząć. No dobra, lecimy. Z Michałem miałem okazję już się poznać wcześniej, także to nie jest nasz pierwszy kontakt. Trochę z Michałem już rozmawiałem prywatnie. Co nieco o nim wiem, ale pewne rzeczy jeszcze podpytam, powtórzymy. Także na sam początek, Michał, skąd ty w ogóle jesteś w Polsce? Jak Ja? ty tutaj trafiłeś? No to jak dwie totalnie inne rzeczy, bo w Polsce pochodzę z Wrocławia, a tutaj trafiłem z Tajlandii. Ponieważ jestem instruktorem nurkowania i droga zaprowadziła mnie do Tajlandii, aczkolwiek Urząd Imigracyjny w Tajlandii zaczął węszyć za wizą, więc trzeba było się ewakuować, co by się nie pchać w gips. No i miałem jechać na Cypr albo do Hiszpanii na sezon, Aha. popracować jako instruktor, a przypadkiem kumpel do mnie zadzwonił i mówi, że ma koleżankę i ona jest na Filipinach i ogarnie mi chatę. Pozdrawiam, Kasia. I trafiłem tutaj, tak. Czyli trochę zbieg okoliczności, nie było do końca zaplanowane. Szukałeś Nie. swojego miejsca. Dokładnie tak, dokładnie tak. Azja mi się zawsze podobała i całe szczęście, że tak wyszło, bo bardzo dobrze się tu zadomowiłem. A skąd wzięła się twoja fascynacja Azją? To nie była fascynacja, to było bardziej szukanie, emigracja za pracą. Tak jak ludzie jeżdżą do Londynu, żeby kłaść kafelki, tak samo ja pojechałem do Azji, żeby nurkować. No ale mimo wszystko wolisz, jak jest cieplej. Tak, 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 tak. Nie No, tak jak wczoraj miałem live'a, to wczoraj mówili, że u mnie w Łodzi na dzisiaj zapowiadanej na poniedziałek minus 25 stopni. no to jest ewidentnie 55 stopni za mało. No, mamy jakieś 55 stopni różnicy generalnie. Czyli pewien splot okoliczności, po prostu gdzieś tam trochę szczęścia może, że te kontakty się pojawiły i tak jesteś tutaj, gdzie jesteś. No, można tak powiedzieć. Sikihor był twoją pierwszą destynacją na Filipinach, czy były też jakieś inne miejsca po drodze? Byłem jeszcze, przyjechałem na Sikihor i to jest tak jak się, wiesz, jeździsz za robotą, przyjeżdżasz, 6 dni pracy w tygodniu, a potem jeden dzień wolnego, no nie ma jak pojechać, coś zwiedzać, bo zaraz trzeba iść do roboty. Ale potem pozwiedzałem trochę, byłem na Siargao, na Boholu, Negros objechałem. Ostatnio dopiero po prawie 10 latach pojechałem net do El Nido. Więc raczej statycznie tutaj. Bardzo dobrze mi na tej wyspie i niespecjalnie chce mi się stąd wyjeżdżać. No to trochę tak jak ze mną, bo ja doskonale wiem, oglądam te posty i też widzę twoje komentarze na różnych grupach na Facebooku odnośnie Filipin, że jest wiele fajnych miejsc do zwiedzenia, ale tak jak ty wiesz i widzowie też wiedzą, ja przyjechałem tutaj, zacząłem się budować i de facto ta niewielka wyspa zapewnia mi wszystko, czego potrzebuję. Nie mam czasu też na podróżowanie, chociaż wiem, że są fajne miejsca. Dzisiaj będę posiłkował się wyjątkowo, nigdy to się nie zdarzyło. Jakimś skryptem, mam trochę pytań, które gdzieś sobie zapisałem po prostu do Michała, żeby ta rozmowa była w miarę uporządkowana.
Jak dawno temu to jest twój pierwszy biznes tutaj, Voodoo Guest House, czy miałeś jeszcze jakieś inne biznesy po drodze na City Hall? No po drodze otworzyłem jeszcze bazę nurkową z jednym gościem, ale to średnio wyszło. Też tutaj w San Juan? Nie, to było bliżej portu, w Dumanhogu. Później zacząłem stawiać swoją bazę nurkową, już taką solo, ale COVID się pojawił I po prostu i wszystko... zatrzymałem wszystko, jak tylko się pojawiły jakieś wzmianki. Czekałem, co się wydarzy i summa summarum ten budynek został dokończony i przerobiony na budynek mieszkalny. Bo w chwili obecnej wydaje mi się, przez pryzmat tego, co jest w internecie, że tutaj ta twoja działalność, Voodoo Guest House, no najbardziej się rzuca jako miejsce prowadzone przez Polaka w internecie na City Hall'ze. Czy znasz jakieś inne biznesy, które prowadzone przez Polaków, które są tak medialne jakby w internecie? Nie, chłopaki mają jakieś tam swoje biznesy związane z turystyką, z agrokulturą, ale no, ja staram się to promować. Nie? Jako że to Voodoo to to nie są tylko miejsca do spania. Przejdziemy do tego, bo generalnie Michał, to jest moje odczucie, tutaj u Michała jest takie serce polskiej emigracji. Jak przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, był to poniekąd też przypadek, bo przyjechał do mnie subskrybent po prostu z Norwegii i szukaliśmy miejsca, gdzie by zjeść. Zadzwoniliśmy do Mateusza, czy da się u Ciebie dobrze zjeść. On powiedział, że u Ciebie szama jest zajebista i że musimy wpaść. Przyjechaliśmy. No i też się trafił ten polski wieczór akurat, bo była impreza na dole. No tak. Także tak się poznaliśmy z Michałem, to było jakieś 2 tygodnie temu. Przejdę do pytań bardziej technicznych, które po prostu mam wypisane. Czy byłeś mocno zdziwiony tym, że nazwa Voodoo jakby nie była totalnie w użyciu na City Hall'ze, że udało Ci się tą nazwę jakby przywłaszczyć dla siebie? Bo cała wyspa jest związana z tym klimatem, jakby nie było. Jest to Witch Island, więc wyspa czarownic. Czy było dla Ciebie zaskoczenie, że jakoś udało się tu przepchnąć? Jeździsz po City Hall'ze, tak jak jeżdżę motocyklem, samochodem, nie ma zbyt wiele miejsc, które gdzieś używają tego Voodoo, właśnie tego, z czego ta wyspa słynie. No, byłem bardzo zadowolony, jak to się niewątpliwie. okazało. Ale wiesz, no tak jest, że każdy o czymś myśli, nie robi jakichś swoich pomysłów, dlatego że wydaje mi się, że ktoś już to zrobił. Więc fartownie, to też ja tego nie wymyśliłem. To wymyślił mój kolega i przyszedł do mnie i mówi: Misiek, słuchaj, miało to być nazwa dla mojego baru, ale ja baru nie będę miał, więc zapraszam, nazwij go Voodoo. I wszystkie, wiesz, okienka mi się pootwierały. A ja zawsze i to metalowa muzyka, i glany, i czaszki. Czyli ten ciemny klimat Zło, pasuje. no, zło, ewidentnie. No i dzięki temu przyjemnie mi się tutaj wchodzi, nie? No tak, miejsce jest bardzo klimatyczne i ja samemu zwracałem na to uwagę wiele razy, będąc na City Hall, już pierwszy raz na wakacjach, że niewielu ludzi próbuje wykorzystać tą darmową reklamę, jakby przypiąć się po to. Nawet ci uzdrowiciele, jakby więcej mistycyzmu tam wprowadzili, a nie, że wchodzisz on w zwykłych spodenkach, w zwykłej koszulce, to odbiór byłby tego całkowicie inny. I też o tym myślałem już za pierwszym razem, jak byłem na City Hall z małżonką, zaraz po COVID-zie jakoś to było, nie pamiętam teraz dokładnie, w którym to było roku. To też myślałem o tym, że przydałaby się tutaj jednak knajpa, na przykład osoby serwujące jedzenie chodziłyby lekko czarownicowy outfit, jakieś drinki, właśnie czaszki, coś takiego. Nie było takich rzeczy wcześniej. Także Twoje miejsce, jak zobaczyłem podczas budowy, to było w innym bloku koło innego, to myślałem, że po prostu, że trafiłeś doskonale w tematykę wyspy. No ja wiedziałem, że nie mogę być taki sam jak wszyscy, bo każdy bar jest bardzo podobny do siebie, a u mnie jest dużo klimatu. I o to chodzi, że przychodzisz i jest na czym oko zawiesić. Zdecydowanie. Prowadzisz tutaj restaurację, masz pokoje na wynajem, 4 pokoje. 3 dwuosobowe, 1 czteroosobowy Dokładnie. i bazę nurkową. Jacy klienci, jeżeli chodzi o turystów, trafiają do Ciebie najczęściej? Czy widzisz jakąś zmianę w tym jakby ogólnej puli portfelu klientów, że wcześniej to byli backpackerzy, teraz przyjeżdża więcej rodzin z dziećmi, czy jakieś konkretne nacje się... Czy widzisz jakieś zmiany jako właściciel biznesu? Po prostu tutaj się dzieje w tej kwestii ludzi, którzy tu przyjeżdżają, bo City Hall notuje rekordy, ponad 600 000 chyba w zeszłym roku, w 2025, z całej puli 6 milionów turystów, które odwiedziły Filipiny. Czyli 10% całości przyjeżdża na City Hall jako destynację też. Czy widzisz jakąś zmianę, jeżeli chodzi właśnie o ludzi, którzy przyjeżdżają do restauracji, którzy są Twoimi klientami? Powiem szczerze, niespecjalnie. Największą grupą klientów w tamtym roku byli Francuzi.
Bo nie mają bezpośrednie loty chyba z Paryża, z tego co mi się wydaje. A, możliwe, tego nie jest, nie wiem. Ktoś mi o tym mówił, poznałem kiedyś dwie francuskie turystki na Tubo i one o tym wspominały. Okej, bardzo możliwe, bo zdarzało się tak, że miałem pełną knajpę tylko Francuzów, więc około 60% w tamtym roku to byli Francuzi z moich obserwacji. Teraz jest dużo Szwajcarów. Mogę się wypowiedzieć na temat tego miejsca, bo widzę jaki mam obrót klientów i nie jest to też bardzo precyzyjne, ponieważ knajpa nam się rozrosła, zrobiliśmy sobie dobrą renomę i dużo starszych ludzi przychodzi, żeby sobie zjeść, spróbować, bo ludzie szukają dobrego jedzenia. I to mi dają recenzje na Google Maps. No tak, sprawdzałem, przepraszam, że słowo sprawdzałem, no Michał ma możliwie najwyższą ocenę, jeżeli chodzi o Google 4,9 na 5 Tak. możliwy. Rzadko, żeby ktokolwiek miał 5, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto po prostu zniszczy tą ocenę, ale ty tutaj no, królujesz, jeżeli chodzi o wyniki wyszukiwania na Google. No, dzięki temu, że się staram i jestem na miejscu, bo to jest najważniejsze. Znikam na 2 dni, jakość spada. Zgadza się, jak byliśmy tutaj pierwszy raz właśnie ze znajomymi, którzy przyjechali do nas w odwiedziny. No Michał cały czas tutaj jest, cały czas to dogląda. Jedzenie jest przepyszne, a poza tym ten europejski jakby etyka pracy i standard, jeżeli chodzi o wydawanie posiłków, że nie czekasz tutaj tak jak w niektórych miejscach godzinę, dwie, czy nie wiesz kiedy to będzie, tylko po prostu starasz się, żeby to było z zachowaniem jakiegoś wysokiego standardu, nie jakiegoś wysokiego standardu po prostu. No, maksymalnie 25 minut danie musi być na stole. Wszystko robione od podstaw u Ciebie jest. A wiesz, przygotowujemy, no żeberka gotujemy 3 godziny, Znaczy no tak, rozumiem to, ale chodzi o ale to, że... gotujemy je tutaj. Okej. Wracając do klimatu jeszcze miejsca i Twojego doświadczenia tutaj będąc na wyspie. Czy na wyspie naprawdę wierzy się w czary? Na całych Filipinach Siquijor jest znany z tego, że to jest wyspa czarownic i ludzie nie chcą tu dlatego przyjeżdżać. Bo Słyszałem o tym od małżonki, że właśnie turystyka filipińska była zdziwiona, jak przyjechaliśmy tutaj w zeszłym roku, jak płynęliśmy do Dumaguete zwykłym Ocean Jetem, ile było Filipińczyków mówiących w innych dialektach, nie tylko w Tagalogu, ale jeszcze jakieś tam lokalne dialekty, że jakby ta wyspa została odczarowana w to, że stała się tak popularna, bo wcześniej autentycznie bali się tu przyjeżdżać, że będzie jakaś klątwa rzucona na nich. no to babcie mówiły dzieciakom, żeby nie jeździć, bo tam rzuci na ciebie urok wiedźma, ale pokolenie się zmieniło. Tak, ja tu przyjechałem w 2017 i wtedy próbowałem znaleźć pracowników do centrum nurkowego z innych wysp i nie chcieli przyjeżdżać. Słyszeli Siquijor i ewakuacja. A teraz już te dzieciaki dorosły, trochę zaznali świata, już się nie boją tak tu przyjeżdżać. A w tym klimacie, czy Ty bezpośrednio, Ty samemu doświadczyłeś czegoś niewytłumaczalnego na tej wyspie albo jakieś najbardziej szalone historie, które słyszałeś na temat uzdrowicieli, tego typu spraw jakichś takich mistycznych powiązanych z Siquijorem? Masz coś takiego w głowie, czy nie? Znaczy, trzeba to trochę rozgraniczyć, bo są uzdrowiciele i jest ta czarna strona mocy, nie? Tak, no. Więc tutaj voodoo nie jest stąd i to nie jest w ogóle praktyka, którą oni robią. Ale tak zostało to nazwane, żeby marketingowo trochę podbić wyspę. Więc ja miałem do czynienia tylko z tą dobrą stroną medalu. Miałem problem z kolanami. Jak miałem 16 lat, wywróciłem się na snowboardzie i tak 150 metrów koziołkowałem z tego, co mi ziomki mówiły. Bolały mnie kolana przez 20 lat. Poszedłem do gościa, notabene jak byłem z telewizją. Z Polsatem. No, to Polacy za granicą. Tak, no. To pojechałem tam z nimi. I na drugi dzień oba kolana jak nówki sztuki. I od tamtej pory nic? Rok czasu nic. Normalnie wszystko hasam, chodzę po schodach, bo tu trzeba wejść do tej knajpy mojej i nie czuję bólu. Mama miała zwiększone ciśnienie krwi, czy tam mniejsze, czy większe. Coś nie tak z ciśnieniem. I dali jakieś ziółka i wyregulowało to spokojnie. Więc oni są zielarzami, oni są bardzo dobrymi masażystami. Jest tam trochę mistycyzmu, ale nie demonizowałbym tego. To są takie nasze szeptuchy. Tylko, że Podlasia. właśnie w Polsce jest problem taki, że jakby te szeptuchy zostały wykluczone ze społeczeństwa. My gdzieś tą wiedzę zatraciliśmy, a tutaj oni cały czas ją kultywują. Mimo, że oni nie wyglądają tak jak mówię, jakoś mistycznie, że idziesz do lasu, gdzieś tam spotykasz jakąś healerkę, bo byliśmy healerki z Ernestine, z moją małżonką, to spodziewają się właśnie jakiegoś takiego mistycznego doznania, jakieś dymy i tak dalej. To nie jest pierdoły. szaman z Diablo.
A tu właśnie jakieś oleje bazując na ziołach lokalnych. Wszystkie 3 osoby, Ernestin, ciocia i mama, które korzystały z tego zabiegu, wszystkie 3 odczuły pozytywne skutki. Albo to jest po prostu też dodatkowo efekt placebo po prostu, że sam fakt doświadczenia tego. Co było dla Ciebie najtrudniejsze w otwarciu biznesu na Filipinach? Wielu Polaków mówi, że tu się nie da nic zrobić, a Ty jesteś żywym dowodem, że jednak się da. I da się to robić z sukcesem. Co było największym problemem dla Ciebie, żeby wystartować? Nie przypominam sobie takiej rzeczy, która była dla mnie aż tak problematyczna, żeby była nie do przeskoczenia i niemożliwa do realizacji. Jakby zakładanie firmy to jest ktoś, kto ci to załatwia. Płacisz mu parę groszy i to jest ogarnięte. Kompletowanie załogi, wrzucasz ogłoszenie do internetu i robisz rekrutację. Remont, udało mi się znaleźć bardzo dobrą ekipę, właściwie to kumpel mi podrzucił bardzo dobrą ekipę. Zrobili wszystko w 1,5 miesiąca. Dostawy może to jest taka rzecz, która jest tutaj płynna, ale nie było takiego momentu, w którym bym musiał i nie wiem co robić. Ja zawsze jestem bardzo pragmatyczny i lubię mieć kilka wyjść z sytuacji, ale dla chcącego nic trudnego. Z mojego doświadczenia i z moich vlogów też o tym wiecie, to mogę powiedzieć, mówiłem już Michałowi o tym, że Michał to w moim odczuciu to ma jaja jak kokosy przysłowiowe po prostu. Bo Michał nie ma partnerki Filipinki i wiele rzeczy po prostu musi załatwiać sam. Sami wiecie jak jest na Filipinach, jak jesteś biały, inne ceny, inny katalog cen, całkowicie inne podejście do Ciebie. A Ty mimo wszystko z sukcesem potrafisz to rozwijać, za co po prostu ogromny szacunek, bo no na pewno inspirujesz ludzi takich jak ja między innymi, którzy mają ochotę tutaj otworzyć coś w przyszłości, że da się i nawet da się to samemu zrobić. Chociaż pewnie kosztowało Ci to jakby więcej czasu, więcej negocjacji, więcej poszukiwania tych właściwych ludzi, którzy po prostu traktowali Cię uczciwie, a nie jak białego, który przyjechał tutaj Wszyscy mnie tak dalej traktują. z ciężarówką pieniędzy. Nawet moi pracownicy mi mówią, że ty jesteś biały, ty masz pieniądze. Coś tam mam, ale bez przesady, żebym był bankomatem, no ale oni tak twierdzą, mają coś takiego w głowie, że jak jesteś biały, to znaczy, że jesteś bogaty. Ile Cię miesięcznie kosztuje utrzymanie tego wszystkiego, co tutaj masz? Nie musi być bardzo dokładnie, No, ale tak. jaki to jest przedział? 500 000, 1 000 000, więcej, mniej? Ale razem z dostawami i ze wszystkim, czy... Tak utrzymanie po prostu, To koszty. pracownicy to jest ze 200 peso. 200 000. 200 000 peso, no. Okej, jedno GoPro padło, ale jest w porządku. Do tego prądu za 4 pokoje płacę teraz mniej, bo założyłem solarę, a to jest gdzieś około 25 000 peso. Czynszu powiedzieć nie mogę, ale nie jest najtańszy. Aha. No, tak bym scelował z pół bańki. Czynszu tego, co płacisz rościelowi działki, bo działka Tak. nie jest Twoja. Tak. Tak bym powiedział, że żeby to obrócić całą tą firmę dookoła przez miesiąc, to 500-700 000 peso idzie w kosztach. Okej. A czy lokalni pracownicy, osoby, które tutaj pracują u Ciebie, to są ludzie, których dasz czegoś nauczyć? Oni są jakby łatwiej w obsłudze, czy dość często masz zmienianą po prostu załogę, bo coś tam nie gra? Czy udało Ci już wypracować taki system pracy z takimi ludźmi, że jakoś to w miarę idzie, bo i tak musisz tego doglądać codziennie? No, jak każdy wie, kto pracował na etacie, jak szef nie patrzy, to się wtedy, wiesz, siedzi, nie? Więc no, trzeba doglądać, trzeba ich korygować, jak implementuje jakieś nowe rozwiązania do serwisu czy do kuchni, no trzeba z nimi spędzić trochę czasu i pchać im to do głowy, pchać ich, no i zazwyczaj bardzo szybko o tym zapominają. Pamięć złotej rybki, nie? Więc trzeba włożyć dużo pracy cały czas, żeby trzymać standard, który chcielibyśmy osiągnąć. Ale wydaje mi się, z mojego doświadczenia jak w Norwegii, po prostu ja pracowałem w budowlance i też wchodzili młodzi Norwegowie do mnie jako pomocnicy. To musi być jakaś naleciałość po prostu naszych czasów, tych social mediów, tego TikToka, ta 15-sekundowa pamięć, jakby dopamina. No nic nie jesteś w stanie tych ludzi nauczyć, żeby utrzymać jakiś standard. Pokażesz im coś raz, drugi, trzeci, a koniec końców i tak zrobią po swojemu i tak jest źle i tak trzeba poprawiać. Tak, tak. No to tu to samo. Nie dużo się różni prowadzenie firmy w Polsce, ponieważ tam też kiedyś miałem sporo osób zatrudnionych, a tutaj problemy są te same.
słabszym ogniwem zawsze jest człowiek. Mhm. A tutaj oni nie są. Jesteśmy też na wiosce, bądźmy szczerzy. To nie jest duże miasto, ludzie tutaj nie są. No u Ciebie to jest takie Świetnie. Mielno w porównaniu do tego, co jest u mnie w Lazji. No tak, trochę U tak. Ciebie to jest metropolia w porównaniu do naszej wsi, tam po drugiej stronie wyspy. Ile kosztują u Ciebie noclegi? Jest sezon wysoki i niski, czy więcej pół roku, czy... Tak, gram cenami. Wiem, że są święta, wtedy ceny idą w górę. Wiem, że są jakieś tam walentynki, ceny idą w górę. Jest low season, to niski sezon, to ceny idą w dół. No i w niskim sezonie Kiedy jest niski sezon dla Ciebie? Sierpień, wrzesień, październik. Sierpień, czy październik. Wtedy wynajmuję pokoje po jakieś, dajmy na to 1500 peso. A Dwuosobowy pokój. dwuosobowy pokój z lodówką, z ciepłą wodą, co nie jest tak jakby popularne tutaj, z ciśnieniem wody, z klimatyzacją, no i Z prądem, plażą. opalenie solarne, czyli kwestia dostaw prądu nie przeszkadza? Tak, jestem przygotowany i w sezonie to kosztuje około 4000, poza sezonem jak nie ma ludzi to spuszczam do 1,5 do 2000 peso za noc. Okej. Jaki był koszt wystartowania tego wszystkiego? Ile musiałeś to rzucić, żeby tutaj zrobić? Około 2 milionów peso na dzień dobry. 2 miliony peso, żeby wyremontować cały budynek, który już tutaj był, przystosować po prostu do swoich potrzeb, te 4 pokoje. Postawić bar, posprzątać plażę. To miejsce wyglądało jak opuszczone wcześniej, nie? Bo to przez cały COVID to stało i tam 2 ludzi mieszkało w tych pokojach, ale Jak będziesz miał jakieś filmy takie właśnie z czasów budowy, też możesz rzucić gdzieś się tu po prostu majstruję, żeby pokazać z czego, co ty zrobiłeś. no mam 360 ograne wszystko wcześniej, także ci to podrzucę. No było to dużo roboty. 1,5 miesiąca zajęło nam ogarnięcie działki i wystartowanie pokoi, żeby można było je wystawić na booking. Zacząłem 6 stycznia, zaczęliśmy budowę, a 14 lutego w walentynki wyrzuciłem pokoje. I jeszcze jest śmieszna sytuacja z tym. Moja siostra, zrobiłem zdjęcia do pokoi i była noc, trzeba było zrobić zdjęcia, więc wziąłem moją lampę nurkową, taką porządną, porobiłem fotki. I siostra do mnie, weź to zmień, wyrzuć to z tego bookingu. Ja mówię, cicho, zobaczysz, że to zadziała. Jak zadziała, to zakładasz klapki i zapierdzielasz po browary, nie? No i po 2 godzinach pierwszy pokój się sprzedał. Okej. Więc to poszło, no i 1,5 miesiąca na to, potem 1 kwietnia wystartowaliśmy już bar. Więc też no, w sumie 2 tygodnie, w międzyczasie już chłopaki tutaj coś przygotowywali, wybudowali to wszystko i zaczęliśmy się bawić. Masz wgląd w swoją księgowość, wiemy, że jest ten sezon wysoki i niski, ale tak na przestrzeni roku, średnio na miesiąc, ile można z tego zarobić? Najspokojniejszym i najlepszym biznesem są pokoje. To jest Okej. pewne. Pokoje zawsze są. Z pokojami nie ma problemu. Trzeba wymienić spłuczkę, coś tam. Tak o. No i z pokoi można obrócić jakieś z 4 pokoi 250 000 peso W miesiącu. w miesiącu, no. Okej. I potem trzeba odjąć koszta, etc., no to jest przychód. Obrót, przepraszam. Do tego baza nurkowa, do tego restauracja, masz jakby 3 filary, na których budujesz swój dochód tutaj, Tak, w jednym miejscu. Bo to jest twój jedyny biznes, nie ma żadnych innych biznesów w innej lokalizacji w tym momencie. Otwieram jeszcze 2. Jestem w trakcie. Jeden to jest bar, Okej. ale bardzo mały. San Juan wszystko, czy? Wszystko w San Juan. I jeszcze jedną rzecz kombinuję, ale to jest w trakcie negocjacji. No także widzicie, Michał jest super ambitny tutaj, całe San Juan przejmie, będzie tutaj same polskie flagi, jak będziemy jechali przez San Juan. Bawimy się w Monopoly. Jeżeli mówimy o guest house, o pokojach, jakich miałeś najdziwniejszych gości? Jakąś taką historię, która zapadła Ci w pamięć, zdarzyło się czy nie? No, przyjemnie. Kamera się przegrzała, także mamy pierwsze cięcie. Prowadząc ten guest house tutaj, czy zdarzyło się kiedykolwiek w restauracji? Ucina ci chyba łeb. Przestawimy, można kontynuować, to jest na żywca robione. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że w restauracji czy w guest house miałeś jakichś problematycznych klientów, że po prostu musiałeś wzywać policję, żeby jakoś tę sytuację załagodzić, a samemu nie iść w rękoczyny, bo lepiej tego na Filipinach nie robić, żeby nie robić sobie problemów?
O, na pewno, no jesteśmy tu gośćmi, jakby nie było. Może ze 2 razy zdarzyło mi się, że musiałem kogoś za ucho wyprowadzić, bo za bardzo popił i robił oborę. Ale tak, żeby ktoś był agresywny albo żeby dochodziło do jakichś rękoczynów, to nigdy. Nigdy coś takiego tutaj nic się nie stało. Nie musisz mieć ochroniarza. Nie, jest bezpiecznie. Ogólnie Filipiny są bardzo bezpieczne. Też tak uważam. No. Byłem zdziwiony tym, jak tu jest bezpiecznie, przez tego, że ludzie chodzą sobie z maczetami, zrywać kokosy, banany, piją te Red Horse'y czy tanduaje pod domami. Myślałem, że może iść tu lać krew po prostu na ulicy. Ale jednak ta kultura jest taka, że przynajmniej tak mi się wydaje, tak mi to żona wytłumaczyła, z mojego doświadczenia tak jest, że po prostu dbają o imię rodziny. Że jak ktoś narobi trzody, to To jest potem wstyd. jedziesz do niego rodziny, do mamy, babci i tak dalej i on ma te przysłowiowe przeje trararara właśnie tam, że przynosi wstyd całej rodzinie swoim zachowaniem i o to oni dbają, jakby kultywują to dobre imię rodzinne. Coś, co w Polsce było, powiedziałbym, że jakieś 3 generacje temu, a teraz już każdy robi swoje na swój rachunek. Dzieciaki rozrabiają i nie mają w ogóle w tle głowy tego, że po prostu rodzicom zrobią problem. Rodzice są dobrze usytuowani, a dziecko robi trzodę i niszczy cały wizerunek. Bardzo często tak się zdarza. Na Filipinach właśnie przez to jest bezpiecznie, że dba się o to, co wypracowały poprzednie pokolenia. To samo, co mamy w Talajongu, co wiele razy w vlogach wspominam, że rodzina ma wypracowaną jakąś swoją pozycję, nazwisko i przez to nam się łatwiej żyje, przez to się łatwiej życie załatwia. No, tak to wygląda u mnie i tak jest na Filipinach. Czy gdybyś miał zaczynać od nowa, zrobiłbyś to jeszcze raz? Co zrobiłeś tutaj? Tak. I nic bym nie zmienił. Żadnych wątpliwości? Oczywiście. Jakby bez mrugnięcia odpowiadam, że tak, bo to miejsce dało mi bardzo dużo możliwości. Jestem bardzo dobrze ulokowany na wyspie, bo to jest tak naprawdę deptak w Mielnie. Przez cały ten okres, kiedy to stawiałem, jakieś złe inwestycje, nietrafione inwestycje, to zamknie mi się może w 2000 euro. Że coś sobie wymyśliłem, postawiłem i to nie działało. 2000 euro na peso, ile to będzie? Bo ja nie... 100 000. Okej, bo ty przeliczasz, bo Michał kiedyś pracował w Holandii i Michał przelicza w euro, ja przeliczam z koron norweskich i tu mamy rozkalibrowanie. Tak, no ale mógłbym powiedzieć, że gdzieś około 100 000 peso Poszło stracone było. po prostu, źle Tak, zainwestowane. nie trafione, no. A największy błąd, jaki popełniłeś, robiąc to miejsce? Czy było coś takiego, czy wszystko przemyślane i wszystko jest mniej więcej tak, jak chciałeś? Czy był jakiś błąd po drodze, który kosztował cię jakieś nerwy? Nie mówię konkretnie o pieniądzach. Nie przypominam sobie. To szło bardzo organicznie i całe to miejsce jest zbudowane stopniowo i bez wielkiego planu. Ja wiedziałem, że przyjeżdżam, wiedziałem, że muszę postawić pokoje, wiedziałem, że chcę zrobić bar. Najpierw chciałem postawić bar, który będzie okrągły, ale okazało się, że będzie za duży i będzie nieergonomiczny do pracy ludzi. Będą musieli robić za dużo Tak, kroków. okrągłe budynki jest generalnie problem, żeby usytuować różne rzeczy. No. I w momencie, kiedy zbudowali mi ramę, zobaczyłem, jakiej to jest wielkości i powiedziałem, że nie, robimy z tego półksiężyc. I no, akcja, reakcja. Wszystko jest zrobione tak naprawdę na żywca. Więc takich błędów ani pracownicy, wszystko szło raczej jak po maśle. A przyjeżdżałeś na Filipiny z dużym zapleczem finansowym, z dużą ilością oszczędności, czy jakoś w międzyczasie dało się właśnie tu coś otworzyć, coś zarobić, jakoś ściągnąć tą całą historię? No, przyjechałem, miałem w kieszeni 2 miliony peso. I wystartowałem to za 2 miliony peso i dodatkowy milion jeszcze wleciał po drodze, może 1,5 na jakieś solary i rozwijanie tego miejsca. To generalnie nie tak dużo, bo niektórzy youtuberzy z Polski na przestrzeni ostatnich lat mówili, że najlepiej 5 do 10 milionów peso, żeby cokolwiek tutaj zaczynać, a ty jesteś przykładem żywym tego, że da się po prostu z mniejszym budżetem też tutaj coś zrobić. A 2 miliony peso ile to jest na złotówki w chwili obecnej? Zaraz sprawdzę. 120 000. 120 000. Dokładnie, ale ty liczysz albo sprawdzałeś. Dużo pieniędzy obracam, więc już wiem, jak ten przelicznik chodzi. Czyli to nie jest jakaś bardzo duża kwota generalnie. 120 000. Jeżeli ktoś mnie pyta, z jakim budżetem mógłby przyjechać na Filipiny i zacząć coś robić, to minimum to jest 100 000 euro. Takie, żeby rzeczywiście mieć zaplecze, żeby coś postawić. Ja tutaj miałem trochę ułatwioną sprawę, bo budynek tutaj stał, trzeba było go tylko delikatnie odremontować, mocno dużo posprzątać
I to w zasadzie tyle, ale to tylko dlatego, że trafiła mi się okazja na wzięcie tego miejsca. Jeżeli chciałbyś wybudować ośrodek, to z mniejszą ilością jak 100 tysięcy euro bym nie podjeżdżał. Ale też zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że Filipiny to 7000 różnych wysp. Siquijor nie jest wyspą najtańszą na pewno, jeżeli chodzi o ceny gruntów, ale też daje możliwości, teraz ta turystyka się rozwija, ale są też miejsca, jak wyświetlają mi się ogłoszenia, gdzie ziemie są praktycznie za darmo. Tylko co ty tam będziesz robił, to jest pytanie. No tak. I jak spojrzysz na mapę tajfunów z 2025 roku, to się tak akurat dziwnie złoży, że te tajfuny wszystkie idą tam, gdzie ta ziemia stoi. No, jak to mój przyjaciel mówił, nie ma co Czyli Więc jeżeli chcesz postawić gdziekolwiek bez badania rynku, bez sprawdzenia gdzie przede wszystkim gdzie trzeba to dużo jest, na początku sprawdzić. tak. Trzeba w ogóle przyjechać tutaj, pomieszkać przynajmniej te 3 miesiące, żeby zobaczyć, czy to jest to Klimat miejsce, się czy to podoba, działa. żeby już ta chemia zeszła pierwsza, Tak. to zauroczenie. Bo jeżeli ty byś do mnie zadzwonił i powiedział mi, Misiek, mam 100 tysięcy euro, weź mi zainwestuj, to ja bym ci powiedział, przyjedź tutaj, posiedź, pokażę ci jak to wygląda i będziemy gadać. Bo jeżeli korporacje wedle księgowej zakłada się 2 miesiące, a u mnie to trwało 6 miesięcy, to ja nie chciałbym od ciebie odbierać telefonu co 2 dni, co z tą korporacją. Okej. Więc z automatu odrzucam takie propozycje. A jaką miałbyś radę dla kogoś, kto chciałby rzucić wszystko z dnia na dzień i wyjechać w tropiki do Azji? Czy warto podejmować takie ryzyko? Tak, zdecydowanie. Zmiany są dobre. I trzeba mieć tu tylko bardzo dużo cierpliwości. Trzeba się nauczyć tego slow life'u, który oni mają i iść z tym flow. Kurde, generalnie rozmowa nie jest reżyserowana. Pytania, które Michałowi zadaję, Michał tych pytań wcześniej nie widział. Ale jak Michał daje mi odpowiedzi na te pytania, to dopiero co niedawno się poznaliśmy, ale czuję, że mamy bardzo podobne podejście do życia i podobny vibe, bo ja tak samo praktycznie z dnia na dzień z małżonką postanowiłem, że cięcie, sprzedajemy dom w Norwegii, sprzedajemy wszystko co mamy, wszystkie moje narzędzia z garażu, których nie jestem w stanie spakować w kartony i wysłać na Filipiny. Nie jest to łatwa decyzja, żeby w 2 tygodnie sprzedać wszystko, na co pracowałeś przez te 10 lat na emigracji. Do pewnych rzeczy się przywiązujesz emocjonalnie. No tylko też ta emigracja nauczyła mnie, tak samo w Holandii, gdzie ludzie inaczej żyją. W Holandii na przykład ludzie nie kupują domów, oni wszyscy są na wynajmie. Bo tam jest wszędzie tak blisko, że po prostu jadą za pracą i my w Polsce mamy tak, że zapuszczamy te korzenie. Ale warto to ryzyko podjąć, bo jest to bardzo rozwijające koniec końców, zawsze. No, zmiany uczą. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem wcześniej, Niemcy, Holandia, Anglia, po kilka razy. I zawsze byłem niespokojną duszą, zawsze lubiłem gdzieś pojechać, coś nowego, więc nie bałem się tego wyjazdu totalnie. No i nie było się czego bać, bo życie mi pokazało, że to wszystko się układa samo, jakoś, magicznie. A co na Filipinach najbardziej doprowadzało Cię do szału? Do Żarcie. czego było Ci się najciężej zaadoptować? Jedzenie? Jedzenie, nie. Ja jestem niejadek, więc Okej. dla mnie było ciężko znaleźć coś, co mi pasowało, więc jeździłem od knajpy do knajpy, miałem swoje pozycje i to tam jadłem. W czas filipiński, to, że oni się lubią spóźniać, Ta kultura Tak, Filipino dla time, że zawsze spóźnieni. dla nich 10:45 to dalej jest 10. My się umówiliśmy na 12, a przed 12 przyjechać o 12 i tak powinno po prostu być. Tak, no po to mam zegarek, nie? No, czas to pieniądz. Na Tak. Filipinach tego nie rozumieją i chyba nigdy tego nie zrozumieją. Tak mi się wydaje, że Co też jest spoko, ale ja jako Jako wiesz, przedsiębiorca tutaj, no muszę być na czas, muszę brać to wszystko na bary, co się nie dzieje jest akcja-reakcja. Jeżeli zepsuje się klimatyzacja komuś o 22, no jestem odpowiedzialny za tych ludzi, ja im sprzedaję coś, daję im pokój, więc muszę to załatwić, choćby skały srały. Więc ta odpowiedzialność jest dość duża, no i trzeba się wywiązywać z tego, czego się podjęło. Ale nie wszyscy tak mają. no tak, wiele ludzi podchodzi do tego naprawdę bardzo luźno po filipińsku na Filipinach. Nawet jak było wesele siostry, jak byliśmy na wakacjach, na weselu data godzina na 5, no to minimum ta godzina psuje spóźnienie, nikt na 5 nie przychodzi. Ale de facto o 7. A ty po europejsku przyjeżdżasz na czas i siedzisz generalnie na pustej sali i czekasz, aż inni się stawią. I zauważyłem też to, ale to już w Norwegii, to już za pierwszym razem. Pierwsze moje spotkanie z rodziną małżonki, która jest też w Norwegii na emigracji. Umówiliśmy się na grilla. My w Polsce mamy taką kulturę, że lubimy jeść ciepłe z grilla.
a tam czekają do ostatniej osoby, żeby wszyscy zjedli razem. Jest niegrzeczne to, żeby zacząć posiłek po prostu. I często na Filipinach je się jedzenie chłodne, czekając za kimś. No okej, tego nawet nie wiedziałem, ale ma to sens, no. Nawet jak leczon wjeżdża, to i tak ludzie się nie rzucą, dopóki jeszcze tam nie ma większości ludzi. Dopiero jak wszyscy są na jakiejś fieście, to dopiero wtedy startują. Potrafią przyciągnąć imprezę, czekając na ostatnich gości, którzy są jakby ważni częścią rodziny. Okej. No i oni też są nauczeni, żeby jeść zimne. Tak. U nas ziemniaki muszą być poszporować mają. Bo tu jest ciepło, u nas jest zimno, to jemy ciepłe, tu jest ciepło, to jedzą zimne. Tak samo jak w Polsce nie pijesz piwa z lodem. No. A tutaj się nauczyłem, jak piłem w zeszłym roku piwo, bo teraz nie spożywam alkoholu od początku roku, trochę w poprzednim roku. Ale tu się nauczyłem spożywać piwo po prostu z lodem i dobrze to smakuje. Nawet w Norwegii, jak byłem w zeszłym roku, też zacząłem sobie lód dodawać. Okej. Myślę, że to by było na tyle w tej lokalizacji. Przejdziemy się jeszcze dookoła z Michałem, pokażę Wam, jak to miejsce wygląda dokładniej. Oczywiście zapraszam Was serdecznie tutaj do Michała. Jest polska flaga, ciężko przeoczyć. Michał jest praktycznie tutaj cały dzień, zawsze, niemalże. Tak żebyście mieli okazję z Michałem się spotkać, porozmawiać. Tak jak wspominałem, jest to z mojej perspektywy serce tutaj Polonii na Filipinach. Jak przyjechaliśmy tutaj przez przypadek, Polacy siedzieli jacyś przy barze, nawet nie miałem okazji przy nich poznać, przywitałem się. Miałem propozycję do Michała poza kamerą i myślę, że będę próbował to przepchnąć dalej, żeby normalnie ogłosić gdzieś na Voodoo, na jakichś grupach. Spróbować zrobić tutaj polski wieczór. Może ktoś się wyświetli po prostu, o kim nie wiemy, na wyspie, zbudować jakąś sieć kontaktów. Zawsze to raźniej i lepiej wymienić się doświadczeniem, tym bardziej, że znowu to jest moja perspektywa. Fajnie jest znać ludzi takich jak Michał, którzy zrealizowali już Twoje marzenia. Są już tam, gdzie Ty chciałbyś być i mogę Michała o coś spytać. I tak samo jest z innym kolegą, z Mateuszem, który też w innym kierunku się rozwija, ale po prostu kwestia materiałów budowlanych, jakaś tam pomoc, skąd co kupić, można zawsze napisać, zadzwonić. No i imigracja na Filipinach jest całkowicie inna niż ta imigracja w Europie. Myślę, że też się z tym zgodzisz. No, ludzie są, my jesteśmy zapracowani, nie? My to zapierdzielamy, no bo prowadzimy biznesy, ale trzeba sobie pomagać, bo jak my sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Ale też jest i po prostu inny profil, bo inne możliwości są tej imigracji. Tak jak ja byłem w Holandii czy nawet w Norwegii, no to dużo elementów, dużo kryminalnych historii ucieka po prostu z Polski i tam się chowają i tam jest nieciekawa atmosfera, a jednak do Azji takich ludzi mało kto ucieka, bo jest po prostu daleko i jeszcze jakoś na miejscu musieliby sobie radzić i ludzie, których tutaj spotykam, to są po prostu na jakimś poziomie, z jakimiś ambicjami, z jakimś celem w życiu. No jest to daleko, trzeba chcieć tu trafić. Dobrze, kończymy z tego miejsca, przejdziemy się jeszcze dookoła, może jeszcze gdzieś porozmawiamy na jakieś 1 czy 2 tematy. Chodźcie, pokażę wam jak to wygląda. Dobra, jesteś live. Tutaj mamy bar, i barmanów, i kelnerki. Okej. Ilu ludzi u Ciebie pracuje? Bo nie wiem, czy to pytałem w vlogu w chwili obecnej. Ile masz załogi? Około 20 osób, plus minus. Ze wszystkim, restauracja, bar, kuchnia i centrum nurkowe. No, to będzie gdzieś koło 20, ale ciężko powiedzieć, bo to cały czas przyjmujemy, rotujemy tymi ludźmi, staramy się mieć ludzi na odpowiednich miejscach, więc to też jest trochę rotacji. Też poza kamerą z Karolem pracujecie na 2 zmiany tutaj. Pracujecie od 12 rano, 12 wieczorem, po 8 godzin pracują, tak? Tak, tak. Czyli na 2 zmiany umownie, oni się przeplatają po prostu, żeby zapełnić te 12 godzin. No, z rana potrzebne nam 2 osoby na barze, bo dzieje się mniej niż wieczorem, bo wszyscy jeżdżą po wodospadach. No wieczorem zaczyna się kocioł i wtedy na barze mamy 5 osób i 4-5 osób na kuchni. Okej. Zazwyczaj jest pełno z tego, dlatego że wyrobiliśmy sobie bardzo dobrą renomę. No i musi być więcej obsługi, żeby wszystko szło płynnie. Ile mięsa dziennie u Was schodzi? No samych żeberek między 5 a 7 kg. Dużo, Dużo. dużo. Tutaj miejsce, gdzie można sobie kupić pamiątki. Wasze nowe menu, bo menu zmienialiście 2 tygodnie temu? Tak, tak. Wystartowaliśmy, zostawiliśmy te pozycje, które najbardziej lubimy, a niektóre pozmienialiśmy trochę ich formę, niektóre dodaliśmy nowe. I tutaj u Michała też sobie można kupić różne pamiątki z wyspy. Teraz nie są akurat wyłożone jeszcze, czy wszystko zeszło. Tak, startujemy. Ale no zaraz gdzie w ogóle rozłożą. No, pa jak to się robi. Jessica, can you put the souvenirs on plate, please? Ten palec, to jest najbardziej zmęczony palec na wyspie. Dobra, idziemy dalej? Tak, zapraszam.
I to jest właśnie jedna z takich nietrafionych projektów tutaj. Miały być szejki na modłę Tajlandii. Okej, a Ale- teraz jest palarnia. Teraz jest palarnia, myśleliśmy, żeby zrobić taki sklepik z suwenirami, ale chyba muszę to zlikwidować, bo zasłania mi to wejście do knajpy, ludzie się trochę gubią. Okej. Jest tak stoi, na razie jest palarnia, zobaczymy co z tym wymodzimy. Tam mamy kuchnię, Okej. chodźcie zobaczyć. Wspominałem wam, że w innej knajpie się kiedyś strułem na Filipinach, u Michała jadłem, było przepysznie. Nasz Hello. skład, kuchnia, kilka palników, nie jest za dużo miejsca, ale z mojego doświadczenia wynika, że lepiej jak kuchnia jest mniejsza niż większa, bo wtedy nie trzeba się w niej, po wszystko sięgniesz. Więc Tak, kilka- kuchnia musi być zaplanowana, żeby było wszystko pod ręką. Tak, a tu na wariatno poleciało. I postawienie takiej kuchni to było gdzieś około 400 000 peso. Żeby to Okej. uzbroić we wszystko, w talerze, w lodówki, etc. No jak tam byłoby pewnie 600, gdyby nie to, że szukałem, zawsze staram się wykombinować tak, żeby było rozsądnie kosztowo. Jak na Filipiny, bardzo czysto w twojej kuchni. No nie ma żartów, bo mamy bardzo dobrą kuchnię. No i serwujesz jedzenie, co jest po prostu bardzo delikatnym środkiem zarabiania gotówki. Łatwo komuś zrobić krzywdę. Tak. Tutaj mamy pokój pracowniczy, ale tam nie ma co wchodzić. Samochód Michała też charakterystyczny, bo ma takie samą fryzurę jak Michał. Tak. Tu mamy centrum operacyjne, czyli recepcję połączoną z bazą nurkową, 10 kompletów sprzętu, trochę butli, trochę wszystkiego i stąd działamy wszystkie rzeczy bookingowe, nurkowe, no i też jest biuro. A tam się ukrywa Karol. A, jest i Karol, ale Karola to zmęczę kiedy indziej, do jakiegoś innego vloga, to jest jakieś Jasne. porozmawiamy. Nie ma problemu, ja właśnie też się nagrywam, więc lecimy na dwie kamery. Live, live. Będziemy podpisywać zgodę na publikację wizerunku. No, Karol jest kotem, bez niego byłoby ciężko, żeby to wyszło. Karol pomagał ci, jeżeli chodzi o kuchnię, o restaurację, o menu, Tak, o standard utrzymania kuchni, po prostu żeby jedzenie było dobre, tak? tak. I Karol jest... I z Karolem będziesz otwierał inne biznesy gastronomiczne. Tak, już lecimy we dwójkę, bo ja nie mam czasu, żeby tego zrobić to wszystko samemu. O, Toaleta jest zajęta, ale tutaj jest toaleta po Tak, prostu tak. dla klientów z baru. ale malowana tą ręką. No i tutaj mamy, jesteśmy na plaży i tutaj mamy pokoiki. Także moja matulka sobie leży i odpoczywa. O, moja Wicka. Dzień dobry pani. O, przywitamy się po filipińsku. O. Nawet nie wiedziałam. Tak się błogosławi starszych osoby, okazując im szacunek. Że jestem starsza. To znaczy, że okazuje pani szacunek. Dyplomata. Także wejdziemy sobie do pokoju. Reszta pokoi jest zajęta. Twoja mama na ile przyjechała do ciebie w odwiedziny? No matulkę ściągnąłem na 3 miesiące, summa summarum się rozciągnęło do 4 miesięcy. W Polsce jest zimno, lepiej czytać książkę pod palmą niż pod No, kocem, nie? oczywiście, że tak. No więc prosto łóżeczko, jakaś lodówka, łazienka z ciepłą wodą, Coś- klimatyzacja. Coś taki klimat, jaki będzie u mnie właśnie z tym amokanem na ścianach, bo to się chyba amokan nazywa No, akurat. no, jakoś tak. Ile płaciłeś za łóżka z bambusa takie? Wiesz co, one nie są drogie, to jest gdzieś około 6-8 tysięcy może? Bo będę musiał sobie załatwić 2 łóżka, tylko king size. No, ja ci wyślę ci namiar na chłopa i on mi wszystkie meble z bambusa, wszystko on mi to... Ten, który go wysłałeś, chyba ten Oliver. Okej, jest klimatyzacja, jest lodóweczka, podgrzewasz do wody, toaleta i to jest pokój 2. To jest pokój dwuosobowy, no. No Okej. i najważniejsze co jest, no, to jest to wyjście, nie? Że wychodzisz i masz prosto... Wychodzisz prosto na plażę. No pięknie jest i biały piasek, czysto. 3 tygodnie, 3 chłopa to takie moje, twoje, czyściło ten piach. No ja 2 lata sprzątam swoją działkę i w końcu się udało doprowadzić do jakiegoś stanu. Tutaj generalnie w San Juan jest dość płytko i bardzo ładne plaże, biały piasek. Bo nawet ta główna tam przy ratuszu, też jak byłem tam, pięknie. No, taka historia z dawien dawna. Tego piasku było więcej.
tak naprawdę do tamtych łódek, jak popatrzycie, to tamtąd powinna być plaża. Aha. Ale dawno temu któryś inteligentny sprzedał piasek stąd na Mindanao. No i teraz oni mają tam... Ale to już za twoich czasów to było, czy po prostu słyszałeś opowieści? To jeszcze wcześniej. Słyszałem opowieści tutaj od lokalnych ziomków. O, Okej. a co to takie ładne? Proszę bardzo. Żuchwa jakiegoś zwierzęcia. No i już nowa dekoracja dowodu. No, jak Sia. się... Mam tam, zbieram takie rzeczy, bo to fajnie pasuje. No piękne miejsce. W moich vlogach z reguły są automatycznie napisy angielskie podstawiane. Ja tego tłumaczeń nie kontroluję, bo wiem, że oglądają mnie znajomi też małżonki. Filipińczycy, Norwegowie. Wiem, że wielu Filipińczyków w Norwegii narzeka na Norwegię. Chcieliby wrócić na Filipiny, ale czegoś się boją. I co byś takim ludziom powiedział, jeżeli ty jesteś z Polski i poradziłeś tutaj sobie, a oni mają ryzyko, znają język, są tutejsi. Co byś powiedział do takich ludzi, nie do Polaków? Nie wiem, jaką oni mają perspektywę na to, żeby tutaj coś zbudować. No oni już są w miarę wyedukowani. No ale Tak, zmiany są dobre. Trzeba zmieniać rzeczy w życiu, bo wchodzi stagnacja, a jak robi się coś innego, coś nowego, to też napędza samego siebie życiowo, nie? Jakby daje to takiego boosta, kopa. A teraz jest dobry moment na Filipinach generalnie, bo ta turystyka idzie do przodu generalnie. No da się różne rzeczy otwierać i w Dumaguete, bo chłopaki widzę otwierają różne biznesy, picklebole na przykład w Dumaguete. Tak, tylko jedna zasada, musi to być zrobione dobrze. Jakość musi być nie na wysokim poziomie. Jeżeli jest jakość na wysokim poziomie, wszystko się sprzeda. Jakbyś robił lipę, no to będzie lipa. Oczywiście, że tak. Dobra, myślę, że będziemy to kończyć na ten moment. Jeżeli byście mieli jakieś pytania do Michała dodatkowe, to podpiszcie pod tym vlogiem, kiedy się z Michałem spotkam, pogadamy sobie jeszcze raz. Myślę, że spotkam się z Michałem po prostu nie raz. Spróbujemy popchnąć ten temat tego spotkania, żeby poznać najwięcej Polaków. Może uda zrobić nawet serię Polacy z Siquijor, gdzie jeżeli będą chcieli się podzielić tym, czym się oni tutaj zajmują, swoją historią i ewentualnie uzyskać jakieś pole, jak wynajmują jakieś domki, czy robią cokolwiek innego. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę Zawsze i za jest po inspirację. mojej stronie. I za inspirację, Michał. Bardzo miło, bardzo dziękuję. Wierzę, że nasza znajomość pójdzie w dobrym kierunku, widzę ogromne pole na to. Tak, spoko ziomek, jesteś normalnie. Jakoś się dogadamy. To by było na tyle. Zapraszam Was. Jeszcze raz Wam pokażę. Po drugiej stronie, jakbyście jechali, jest Home Depot. Po lewej stronie macie morze. Michała miejsce jest naprawdę ciężko przeoczyć. Powiewa dumnie polska flaga. Dobra, padła kamerka, padła bateria. Robimy już zamknięcie tego vloga na górze. Czy masz, Michał, coś od Ciebie do dodania na sam koniec? No, korzystajcie z życia, sprzedajcie wszystko i wyjeżdżajcie w fajne miejsca, bo szkoda czasu i potem będziecie starzy, siwi i będziecie żałowali, że nic nie zrobiliście. Myśląc Także- tylko o tym, czy na leki wystarczy Tak, i patrząc te głupie programy w telewizji. Tak, Dlaczego czemu? ja? tak. Czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Zmiany są dobre, atakujcie, róbcie rzeczy i zostawcie mu tam jakiegoś suba, lajka, niech się chłop rozwija, bo fajnie to robi. Sam go oglądam. Wow, ciekawe kiedy on na to znajduje wszystko czas. Dobrze, to by było na tyle z mojej strony. Zostawcie suba, zaznaczcie dzwoneczek, bo wielu ludzi subskrybuje, a nie dostaje. Widzę w statystykach, że powiadomienia, niewielu ludzi jest powiadomień, jest bardzo wielu nowych widzów. Jeżeli będzie dobry odbiór tego vloga, tak jak mówiłem, będzie jeszcze okazja z Michałem porozmawiać nieraz. Umówię się z Karolem, z szefem kuchni Michała. No i zapraszam innych Polaków na Siquijorze, ewentualnie takich, którzy mają okazję przyjechać, będą mieli ochotę przyjechać na Siquijor, bo też już mam takich subskrybentów, którzy ze mną rozmawiają. Do rozmowy. Możemy rozmowę prowadzić na żywo na miejscu, możemy porozmawiać sobie na kamerce o życiu na Filipinach, o życiu z Filipinkami, o czymkolwiek. Pozdrawiam Was serdecznie, ja, król Siquijoru, Michał, A, Janę. i do zobaczenia. Cześć.